2. Dzień dobry Państwu, Jacek Bolek, Nurdistriget Entelive ze studia wyjazdowego w Grudziądzu z hotelu Rudnik w ramach 10. sympozjum szkoleniowo-naukowego, sympozjum ratunkowego, które odbywa się w Grudziądzu. 10. edycja jubileuszowa, o której żeśmy rozmawiali z panem profesorem Nadolnym, z osobami innymi, które już były tutaj w naszym studiu, byli zaproszeni do rozmowy. Audycje realizowane są przez pana Łukasza Wierzbę z Luka Arty Studio i oczywiście przy współpracy z wydawcą dzisiejszego całego bloku audycji, z panią Jagodą Nowak. Bardzo za to wam dziękuję. Kolejny gość, kolejna rozmowa w naszym studiu, właśnie takim BNZ, bardzo na żywo. Jest to chyba najlepsza frajda, kiedy możemy się spotkać z osobami już nie tylko online, wiecie Państwo, tak jak teraz mówię do Was, ale przede wszystkim mogę się za moment odwrócić i przywitać gościa. Gościa, który jest bardzo rozpoznawalną postacią w ratownictwie medycznym w Polsce, ale zarówno tego prohospitalnego, ale również tego szpitalnego oddziału ratunkowego. Ktoś kiedyś powiedział, że bardzo kontrowersyjny człowiek, który mówi wprost, co myśli i się w ogóle nie szczypie. I chyba jestem przekonany, że taka postawa jest najlepsza, kiedy szczerze mówimy o tym, jaka rzeczywistość nas realnie otacza, a nie pudrujemy nos, który niekoniecznie wygląda całkiem zdrowo. Jak ten system wygląda, co w nim funkcjonuje i jakie rekomendacje ma nasz gość na najbliższy czas? Może zwróci uwagę na coś wyjątkowego? Z pewnością tak będzie. Państwa i moim gościem jest Bartek Zimo, którego witam najserdeczniej w Entelive. Witam serdecznie. Cześć, Bartek. Słuchaj, pierwszy raz jesteś w Grudziądzu. Tak. To jest dziwne, bo ty jesteś zazwyczaj na wszystkich najważniejszych imprezach, szczególnie Kraków, byłeś na wszystkich. Co się takiego musiało wydarzyć, że przyjechałeś do Grudziądza? Moja wrodzona ciekawość. Okej. Eksploracja ratowniczego świata. Tak. Kilka razy zamierzałem tu przyjechać, jakoś nigdy nie byłem po drodze. Aha. Bo droga jest gorsza niż do Krakowa, w chwili obecnej ze Szczecina, dlatego, ale w chwili obecnej, mówię, jest 10, chciałem zobaczyć, doświadczyć. No i dobrze, i od razu z grubej rury wchodzisz, oglądasz, patrzysz, słuchasz i jest efekt jaki? Taki według ciebie. Miejsce jest naprawdę przepiękne pod względem okoliczności przyrody. Jak to ktoś powiedział, organizowanie kongresu szkoleniowego w tym samym miejscu, gdzie mieszkają uczestnicy, ma swoje zalety i ma swoje wady. Niestety część tych wad wielokrotnie pokazuje się nie tak, jakbyśmy chcieli. Mhm. Zalety. Zalety to, że środowisko jest cały czas ze sobą i poznajemy się nie tylko w kuluarach przez chwilę między wykładami, a żyjemy przez te 2-3 dni razem. Mhm. Wyzwania, wady? Wady to głównie to, co powiedziałem, że mieszkanie w tym samym miejscu pozwala próbować zaplanować, że pojawi się na wszystkim, a wielokrotnie wygląda to inaczej. A jeżeli jesteś zwolennikiem łączenia wydarzeń naukowych, sympozjów, kongresu, konferencji właśnie z noclegami, z tą częścią taką też socjalną, czy raczej jesteś zwolennikiem krótszych, mniejszych rzeczy skondensowanych w ciągu dnia, od rana do wieczora, sieczka akademicka i później do domu? Ta druga opcja jest moim zdaniem bardziej efektywna, jeżeli chodzi o przekaz merytoryczny, jak i wartość samą w sobie. Tutaj kilka elementów na to ma. W momencie, kiedy możemy się skupić na jednym, na pewno jest to dużo bardziej efektywne. Wspomniany kongres krakowski, byłeś na wszystkich wydarzeniach związanych z tą imprezą, która jest jedną z najstarszych imprez w Polsce, zrzeszających, kiedy popatrzymy na ilość osób, które się, brzydko powiem, przewinęła przez ten kongres, no to są tysiące. Jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób ewoluują takie imprezy? W jaki sposób się ten proces naturalny odbywa, kiedy mówimy o cyklicznych wydarzeniach? Na pewno widzę, że kongres od kongresu, wydarzenia od wydarzenia się uczy i uczy się w tym bardzo pozytywnym słowa znaczeniu. Część, na przykład forma dyskusji w obrębie zadawanych pytań po panelu wykładowym. Tutaj kilka rozwiązań, które powstało na kanwie wielu lat na różnych konferencjach, na których
wypuściłem na przykład ten element, że osoba zadająca pytanie niekoniecznie musi podnosić rękę, wstawać i pokazywać się całemu audytorium, a jest w stanie zadać pytanie w trakcie wykładu i później te pytania pojawiają się prelegentom i oni są w stanie odnieść się po krótkiej chwili, jest jak najbardziej dużo bardziej efektowne i efektywne, ponieważ druga rzecz, część pytań, które pojawiają się i które nurtują, że nie ma gorszych i lepszych pytań, ale część rzeczy osoba moderująca jest w stanie przesiać, aby efekt merytoryczny dla całości tak, był jak najbardziej budujący. A jakie są największe wyzwania dla samych organizatorów tego typu przedsięwzięć i wyzwań też dla partnerów? Czy to jest kwestia merytoryczna, czy to jest kwestia logistyczna, czy to jest kwestia inna związana z przygotowaniem? Według Twojej oceny, jakie to mogą być największe wyzwania? Znaczy, na pewno każdy z tych elementów ma bardzo duże znaczenie. Tak jak powiedziałeś, starałem się być na większości wydarzeń w obrębie medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, intensywnej terapii w Polsce i taką rzeczą, którą powoli w moim odczuciu osoby, która jakby stara się uczestniczyć w tych wydarzeniach, jest to, że powoli brakuje w pewnym stopniu tematów. Czyli co, kończy się medycyna? Nie kończy się medycyna, tylko element powielania pewnych informacji, która jest nieunikniona i realnie rzecz biorąc to jest również potrzebne z tego względu, że jak to ktoś tam kiedyś powiedział, nawet kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. Tak samo powtarzanie pewnej tematyki wchodzi jakby w krew. Większość paneli wykładowych to na szczęście nie kłamstwo, a prawda i jeżeli ktoś usłyszy to raz, drugi, trzeci, to na pewno to się utrwala. Ale w pewnych momentach mam uczucie, jak dla mnie oczywiście, odgrzewanych kotletów. Jeżeli tą samą bajkę czytamy od początku i od końca, to nadal jest ta sama bajka i ten element nie wiem, z czego wynika. Tu rozmawialiśmy wczoraj, Jacku, na ten temat, że brakuje w naszych konferencjach elementu studiów przypadków. Boimy się jako ratownicy, boimy się jako pielęgniarki, ale również będąc na forum intensywnej terapii, również lekarze boją się pokazywać swoje porażki. Jeżeli chodzi o same sukcesy, one się nieraz zdarzają, ale również pozbawione to jest jakby tej informacji zwrotnej. Uważam, byłem w przeciągu tych ostatnich lat na niewielu kongresach, gdzie pojawiało się te studium przypadku. Oczywiście to wymaga od organizatora, od moderatora danego panelu bardzo dużej uwagi. Z tego względu, że to studium przypadków wiele naszych uczestników konferencji patrzy na wykładowców jak w święty obrazek. I przekazanie, za przeproszeniem, bzdur może zrobić bardzo dużą krzywdę, więc tutaj moderator, osoba odpowiedzialna za panel jest bardzo ważnym elementem, aby ta prezentacja, aby wartość merytoryczna była sprawdzona przedtem, aż jak ten prelegent to wypowie. Z tego względu, że niestety byłem uczestnikiem takiego panelu, w którym ja za ten panel każdego z tych uczestników wysłałbym do pana w ciemnym mundurku, w białej koszuli, który znalazłem prokuratora. Pojawiało się tam tak dużo błędów, do których nie można dopuścić. Oczywiście jako wartość dodana, jeżeli ktoś patrzy krytycznie na wykłady, jest w stanie wyciągnąć swoje wnioski, ale bierzemy pod uwagę to, że na konferencjach pojawiają się również osoby świeżo po studiach, bez doświadczenia, albo w danym temacie nie posiadający żadnego doświadczenia i później dla nich to, co oni usłyszeli, staje się prawdą, staje się faktem i ten błąd, który został wypowiedziany, tak jak to, co powiedziałem, kłamstwo kilkukrotnie powtarzane, jeszcze zobaczone, nieskrytykowane przez widownię, o co chodzi? Dlaczego ty zimą się czepiasz
Przecież no właśnie. Nikt nie podniósł ręki, nie powiedział, ale proszę pana, mam popełnił błąd tu i tu. Prosiłabym, pan to skorygował. Ten element należy wziąć pod uwagę. I na tej konferencji ja też wykazałem się wielkim tchórzostwem, bo ponieważ powiedziałem po fakcie, powiedziałem to zarówno moderatorowi, osobie odpowiedzialnej za konferencję, że taka sytuacja, i oni też, Bartek, było natłok zadań, ale każdy organizator musi znać odpowiedzialność i ciężar, który na nim ciąży, przekazywanej wartości merytorycznej. Oczywiście spojrzenie na wiele elementów, na wiele tematów może być bardzo szerokie. Opieramy się wielokrotnie o autorytety z bardzo wąskich swoich ścieżek i później okazuje się, że dany wykład jest bardzo wartościowy pod względem merytorycznym, ale przełożenie jego na 1 do 1 warunki przedszpitalne, wczesnoszpitalne jest stosunkowo trudne. Plus wielokrotnie pojawiające się bariery, które występują podczas jakby wdrażania pewnej wiedzy. I tak jak dzisiaj rozmawiałem z jedną z pań z tej fundacji, która zajmuje się propagacją postępowania prawidłowego w udarach. Pani Katarzyna. Pani Katarzyna. I tutaj też sobie porozmawialiśmy a propos protokołów lokalnych. Stworzenie, wszystko było, świat idealny byłby taki, który mamy jedno zalecenie dla całości i wszyscy go przestrzegają. Aczkolwiek uwarunkowań, które z tym się wiąże, dostępność do szpitali, do specjalistów, czas transportu, dostęp do lotniczego pogotowia ratunkowego, dostęp do sprzętu, jest tak, a również kompetencji zespołów ratownictwa medycznego jest tak różny, że te protokoły muszą być wpierw wypracowane porządnie, lokalnie, a później ze środków, z tych elementów, które się sprawdzają, które przynoszą rezultaty, tworzyć protokół ogólny, który będzie łapał, że tak powiem, wszystkie te sroki za ogon i stworzył. Bartek, a powiedz mi, przed chwilą to padło z twoich ust, więc ja to potraktuję jako cytat. A to nie jest tak, że ty się trochę za bardzo czepiasz? To nie jest trochę tak, że ludzie, którzy obserwują ciebie w mediach społecznościowych i słuchają twoich wypowiedzi, na przykład takich jak teraz, albo czytają twoje wpisy, mogą mieć wrażenie, że no trochę Zimoch przesadza, przegina i z tym czepianiem? Jak ty się do tego odniesiesz? Użyłem twojego cytatu, ale też różnie w tym środowisku naszym jest. Ja czepiam się i będę się czepiał. Jestem osobą, która w pewnym stopniu nie znosi kompromisów. Może nie jest tak, że wszystko jest czarne i wszystko jest białe, ale jeżeli chodzi o dobro pacjenta, jeżeli chodzi o efektywną i bezpieczną pomoc naszym pacjentom, to jest dla mnie priorytet i wszystkie inne elementy otoczki, czy ja zostanę skrytykowany, czy jak to mówi mój przyjaciel Dawid Sorowicz, Zimoch, ty chciałbyś z nas zrobić lekarzy. Nie, to nie jest prawdą. Ja chciałbym z nas zrobić ratowników, którzy mają szerokie spojrzenie na pacjenta, a zakres ich działalności będzie zawsze ten sam, ale chodzi mi o to, aby patrzeć na tego pacjenta całościowo. My nie jedziemy do urywku pacjenta, to nie jest fragment, to nie jest w cudzysłowie urwana ręka i nią się tylko i wyłącznie zajmuję, mam do czynienia z całym pacjentem. I tak jak na przykład wczoraj był fajny panel i prednizolon jest dobrym glikokosteroidem, jest zalecany w wielu stanach nagłych, tylko zapomina się zawsze powiedzieć o pewnych elementach, które są bardzo ważne i determinują dalsze losy tego pacjenta. Na przykład jeżeli chodzi o glikokosteroidy, a szczególnie jeżeli chodzi o prednizolon, ten element depresyjny u osób, które mają podatność do zespołów depresyjnych, lękowych i tak dalej, on go nasila. I wielokrotnie pracując w ośrodku, który
Sterydów stosuję litrami, ponieważ mamy reumatologię, która żyje sterydem, endokrynologię, która żyje sterydem, onkologię, która również wspomaga się tym sterydem. Ja widzę tych pacjentów, że nawet pojedyncze dawki prednizolonu, metyloprednizolonu powodują takie spadki, że my konsultacji psychiatrycznych u tych pacjentów po pojedynczych dawkach mamy bardzo dużo. I wyobraźmy sobie takiego pacjenta, który jest jakby w tym niskim albo bardzo wysokiej czułości depresyjnej w danym momencie i podanie tego prednizolonu bez tej świadomości, co może się wydarzyć, bez poinformowania tego pacjenta, że lek może mieć taki wpływ, jakie może mieć konsekwencje, dlaczego dzisiaj pojechaliśmy do reakcji uczeleniowej, nie wiem, astmy, a następnego dnia pojedziemy do próby S. I nie mówię tego tylko z takiego poglądu jakby retrospektywnego, patrząc na innych pacjentów. Sam miałem konieczność przyjmowania dużych dawek sterydu i powiem szczerze, ja po prednizolonie, jak widziałem drzewo, to miałem ochotę na nie się powiesić. Oczywiście jest część glikokortykosteroidów, które są podawane w innej dawce, które wchłaniają się dopiero w jelicie cienkim, gdzie tych powikłań jest dużo mniejsze. Taka świadomość, każdy z naszych leków, niezależnie czy on ratuje życie, czy nie, musimy mieć świadomość całkowite działania tego leku. Ja wiem, że my powinniśmy, tu wielokrotnie ten temat w Twoich audycjach zaistniał, skupić się na podstawach. Tak, podstawy są bardzo istotne, tylko pamiętajmy, że tą podstawą jest również farmakokinetyka i działanie tych leków, ponieważ dostaliśmy ich od 21 jeszcze 10 lat temu, teraz mamy 47. Wczorajszy wykład pana profesora Ładnego, że lista, która jakby czeka w pewnym stopniu do zaakceptowania, do pewnych prac, to jest 160 parę leków. Wyobraźmy sobie posługiwanie się tą ilością leków. Ten element jakby wiedzy i szerokiego spojrzenia, wieloprofilowego, to nie są, jak to kiedyś, ja już jeszcze raz powtórzę, bo myślę, że wiele osób ode mnie to słyszało, bardzo dużym buntem wzbudził u mnie wypowiedź, ale tak naprawdę artykuł w jednym z pism medycznych profesora Machały. Ratownik będzie jak małpa, na schorzenie A poda lek A, na schorzenie B poda, jeżeli będzie schorzenie on tego leku nie poda. Nie chciałbym takiej sytuacji. I teraz jakby uwaga, która powinna się skupić nasza, abyśmy wszyscy ten element farmakokinetyki, farmakologii, postępowania elektroterapii, tak, wentylacji pacjenta, tak jak w dniu wczorajszym przepiękna panel szkoleniowy w wykonaniu Jacka Wawrzynka, który ten element krzywej kartograficznej, który pokazał nie tylko na ekranie, ale przeszedł się i pokazał, jak ten wdech, wydech, z czym mamy do czynienia, co ta krzywa oznacza, kiedy jest ten szczyt, dlaczego te dwutlenki nagle spadają, ponieważ my w końcu przestajemy, faza wydechu, ona jest dłuższa od fazy wdechu, ale w końcu się kiedyś kończy, dlatego ten spadek. I wytłumaczenie w taki sposób właśnie obrazowy wielu elementów jest tak bardzo istotne, dlatego uważam, że konferencje są bardzo ważne, a ten element, konferencja nie może polegać na wyświetleniu slajdów, to musi być cały czas interakcja, to musi być czas na dyskusję, na większość konferencji. Oprócz konferencji tak naprawdę w chwili obecnej, na której ja byłem, w którym byłem uczestnikiem, czyli oprócz konferencji Forum Intensywnej Terapii i konferencji, którą organizował ostatnio Paweł Kukla i przyjaciel Ilczak, tutaj te panele dyskusyjne są długie. Nikt tego nie urywa, pomimo że są jakieś tam ramy czasowe. Na większości ktoś ma pytania? Na szczęście nie. Także ten element panelu dyskusyjnego lub, nie wiem, stworzenia takich roomów dyskusyjnych, nie żeby zabierać czas całej konferencji, ale stworzyć room dyskusyjny, w którym jest dostęp do tych prelegentów, którzy nie znikają nam w pokojach hotelowych,
jest tak bardzo istotne. Bartek, przysłuchiwałeś się wczoraj z uwagą, jak widziałem, wystąpienia naszego bezpośrednio takiego systemowego szefa, jakim jest pan dr Marek Kos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pan minister, przepraszam, był naszym gościem wczoraj. Siedział dokładnie w tym samym miejscu, na którym jesteś ty dzisiaj z nami. Pan minister przedstawił prezentację, w której były zawarte plany na przyszłość. Może nie mamy czasu, żeby się pochylić nad całością w tym momencie, żeby przeanalizować to, poddać jakiejś obiektywnej, mam nadzieję, ocenie. Zachęcam Państwa, żebyście sobie odtworzyli to wystąpienie, bo jest to nagrana cała prezentacja i te wszystkie, drodzy Państwo, propozycje zostały tam zawarte. Ale gdybyś miał wybrać, no nie wiem, dwa, takie, które przykuły Twoją największą uwagę, do których się chciałbyś odnieść, zarówno po tej dobrej, pozytywnej stronie i te, które wzbudzają w Tobie największe wątpliwości. To co takiego było? Chyba że nic nie wzbudza wątpliwości, Bartka Zimocha, ale ja nie wierzę. To jest akurat prawdopodobne. Tutaj są jakby dwa zimochy stojące po dwóch stronach barykady. Jedna to jest kwestia, ja jestem za jak najszerszą możliwością dostępu świadczeń zdrowotnych dla naszych pacjentów w warunkach przedszpitalnych. Chciałbym tym pacjentom zaoferować wszystko, na co pozwala mi wiedza, umiejętności i przepisy prawa. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, to każdy z ratowników, zarówno ja, jak każdy po kolei, ma być do tego przygotowany w sposób rzetelny pod względem merytorycznym, praktycznym, klinicznym. Nie może być takiej sytuacji, że jak to pan minister powiedział, jego ideą fix jest to, aby koniec końców ratownik był równorzędny lekarzowi i jego zakres kompetencji miałby być taki sam, porobić specjalizacje, nie wiem, chirurgiczne, anestezjologiczne. Nie tędy droga. Zróbmy, zgadzam się, że powinniśmy mieć możliwości wykonania procedur ratujących życie. Mogą być one nawet bardziej zaawansowane niż do tej pory, ale muszą być one opracowane i ja, jak zobaczyłem standardy kształcenia na drugim stopniu, które zostały opublikowane, które były w konsultacjach, w dniu dzisiejszym one się skończyły, realnie rzecz biorąc, to ja jako zimoch zadowolony. Świetnie, to nawet forma, to, że mam 700 godzin praktycznych w warunkach klinicznych, 400 godzin jest tylko przeznaczone na wiedzę teoretyczną, jak najbardziej. Tego oczekiwałem od studiów magisterskich zawodowych na tym kierunku. Tylko jednego elementu. Ja nie widzę możliwości, aby osoba, która wpierw kończy licencjat i od razu przychodzi na magisterkę i ona dostaje taką zakres kompetencji bez doświadczenia klinicznego, bez pracy z pacjentem, w warunkach nielaboratoryjnych, czyli nie pod cały czas ta osoba, uważam, że powinniśmy tutaj czerpać z wzorów, które już są jakby wypracowane, że ta studia drugiego stopnia dla nas powinno być czymś podobnym jak specjalizacja na przykład dla pielęgniarek, na przykład dla lekarzy, czyli co najmniej 2-3 lata stażu w warunkach, czy to będzie szpitalnych, czy pozaszpitalnych i dopiero wtedy taka osoba może podjąć takie studia drugiego stopnia lub osoba, która kończy, od razu policja się robi tą magisterkę, musi, aby nabyć tych wszystkich kompetencji, musi je potwierdzić pod nadzorem przez kolejne 2 lata stażu klinicznego. Takie, drodzy Państwo, opinie osób bacznie obserwujących system ratownictwa medycznego w Polsce, system medycyny przedszpitalnej, ale tego postępowania związanego z medycyną stanu nagłych w szpitalnych oddziałach ratunkowych przez osoby, które mają do powiedzenia coś, co nie zawsze jest nafaszerowane pozytywnym przekazem, ale też przekazują tak zwaną łyżkę dziegciu. Jest potrzebne do konstruktywnej informacji zwrotnej.
do tego, żebyśmy ten feedback otrzymywali w taki sposób, żebyśmy eliminowali pewne potknięcia, które zawsze się będą zdarzały, prawda? No bo tworząc coś, zgodzisz się ze mną, że nie jesteśmy w stanie od razu zrobić coś idealnego. Oczywiście. Ja cały czas zadaję sobie pytanie, czy ktoś realnie rzecz biorąc ma całościowy pomysł na to wszystko. Czy jest to sklejanie części idei i one w wielu rzeczach się nie spotykają. Ja ostatnio dokonałem rozpaczliwego wpisu a propos opinii ministerstwa, zmian legislacyjnych. Mam wrażenie, że legislatorzy w naszym ministerstwach, w rządzie, gdziekolwiek, nie patrzą, że ich zapisy i zapisy prawne, które tworzą, one muszą widzieć się z wszystkimi innymi zapisami innych ustaw. W momencie, kiedy one są w oderwaniu, no, chciałbym wyjaśnić i zrozumieć, w jakim celu powstał klucz kwalifikacyjny, którym jest stwierdzenie zgonów i pewnych znamion śmierci, gdzie jeszcze już rok temu weszła ustawa, w której stwierdzenie zgonu i pewnych oznak śmierci mamy wpisane w akcie nadrzędnym. Pytanie, co autor miał na myśli? Ale też warto w takich momentach, drodzy Państwo, aktywnie brać udział w konsultacjach społecznych, nie być bierny. Ja pamiętam, kiedy namawiałeś do tego, żeby do biur senatorskich, senatorów, którzy na danym, drodzy Państwo, terenie Waszego miejsca zamieszkania mają swoją jurysdykcję, żeby wysyłać na ich ręce skrzynki mailowe, petycje, podania, propozycje do pewnych zmian i pamiętam, jak Bartek skomentował to w ten sposób, że odzew był niewielki, że nie angażujemy się, że tak naprawdę mówimy w przestrzeni internetowej, komentujemy bardzo często, bardzo głośno i bardzo, bym powiedział, nawet używamy słów często niecenzuralnych, ale kiedy przychodzi nam ze zderzeniem się z rzeczywistością, żeby tę sprawczość w praktyce pokazać, to już trochę efekt jest niewielki, więc może kończąc naszą rozmowę, może zachęćmy w jakiś sposób do tego, żeby to nasze mówienie przeradzało się w realne działania. Jak można namawiać nasze środowisko do tego, żeby brali też swoje sprawy w swoje ręce i żeby takich zimochów było więcej? Pierwsza rzecz, pamiętajmy, że czeka nas lada moment spis ratowników medycznych. To będzie pierwszy test dla demokracji i świadomości obywatelskiej zawodu ratownika medycznego. W momencie, kiedy nie spiszemy się, to koniec końców nie mamy prawa później komentować, dyskutować, jaki będzie kierunek zmian w naszym zawodzie przeprowadzony przez najbliższy samorząd zawodowy. Świetnie. Bartku, bardzo Tobie dziękuję za to, że chciało się Tobie tutaj przyjść, chciało się Tobie pięknie przygotować. Masz świetną tą koszulę, za każdym razem jak Cię gdzieś widzę, to mówię, ja muszę sobie w końcu taką zrobić, bo wygląda to naprawdę bardzo profesjonalnie. Proszę Cię, pozdrów profesora Pakulskiego, jak gdzieś zobaczycie. Brakuje nam jego wpisu na naszym banerze, ale tak, obiecałem, że kiedyś do Szczecina przyjadę, stanie się to i mam nadzieję, jak już będę jechał... Tak, obiecałeś to kilkukrotnie, także ja nie będę tutaj wytykał palca. Tak. Ale to rzucam... Z Międzyrzecza jest naprawdę blisko. Jest daleko, bo te loty musimy mieć z Oslo częściej do Goleniowa faktycznie. Ale jeżeli spotkasz pana profesora Cezarego Pakulskiego, pozdrów go najserdeczniej, a mam nadzieję, że zobaczymy się może w Krakowie, może się zobaczymy w innych miejscach. Tak, pomarudzę jeszcze i tak. I znowu nam pomarudzi, znowu będzie wyrzucał z siebie te wszystkie żale, ale jak to środowisko mówi, zimoch jest po to, żeby pokazywać, jak rzeczywiście w tym naszym systemie jest. A Państwa namawiam bardzo serdecznie do tego, żeby się aktywnie udzielać, do tej kamery mówię teraz Łukasz, aktywnie się udzielać, realizować rzeczy nie tylko teoretycznie, ale również i praktycznie. Za chwilkę kolejny wywiad, drodzy Państwo, pozostańcie może z nami, może chętnie dołączcie do nas w wydarzeniu, dodając hashtag #EnteLife, skąd oglądacie i słuchacie relacje z 10. naukowo-szkoleniowego sympozjum ratunkowego, które odbywa się w Grudziądzu w hotelu Rudnik. Zachęcam do oglądania, do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.